Podjechaliśmy teraz do następnego ciekawego miejsca, które zaraz zobaczycie przed sobą. Jest to piękny wodospad. Wow, słońce świeci. Wygląda to naprawdę spektakularnie. To jest takie miejsce właśnie, w którym macie różnego rodzaju takie muszle odbite w skałach. Idziemy do tej groty, także idziemy, zobaczymy, co to w ogóle jest za grota i czy jest w ogóle otwarta. Zobaczcie, jak tutaj woda płynie tym korytem rzeki. Przez te wszystkie deszcze, które tutaj są, tworzyły się naprawdę potężne rzeki. Na samym końcu tej drogi jest taki tunel. Dobra, idziemy tym tunelem do samego końca, zobaczymy, co tam jest. Drodzy widzowie, czwarty dzień wypraw z petardą. Jutro wylatujemy z powrotem do Polski. Całą noc lało. Teraz widać ewidentnie, że pogoda się polepszyła i mamy nadzieję, że ona będzie tak do końca dnia, żebyśmy mogli dokończyć swój plan, który sobie zamierzyliśmy. Idziemy do samochodu i jedziemy w trasę. Dobra kochani, jedziemy teraz tą trasą i jak widzicie, w związku z tym, że były straszne ulewy, to te wodospady utworzyły się dosłownie na każdej górze. Widzicie teraz to na filmie. Dobra, moi drodzy, okazuje się, że do groty, do której jechaliśmy, jak zwykle nawigacja nas wykierowała w błąd. Jedziemy sobie teraz taką trasą do Rota de Cal. Wygląda na to, że to jest jakiś Punkt widokowy. Nagrywamy Wam teraz dziką trasę do Rota de Cal, która jest położona troszeczkę wyżej od groty. Ty, obyśmy tu nie spadli, ale tu jest niebezpiecznie, widzę już. Więc chcemy sprawdzić tą ścieżkę. Dobra, jesteśmy na miejscu. O, Rota de Cal, zobaczcie sobie tutaj. To jest jakieś muzeum, co prawda, ale widoki są po prostu genialne. Nie wiem, czy widzicie na kamerze, ale wszędzie z tych gór spływają wodospady. Po prostu wszędzie. Trzeba przyznać, że miejscówka jest genialna. A tu macie takie coś. To jest Rota de Cal, muzeum. Nie wiemy, czy ono w ogóle jest otwarte. Dobra, szybka szpila, idziemy na dół tymi schodkami i zobaczymy, co tam w ogóle jest. To Wam pokażemy. W ogóle cała ta Madera jest jednym spektakularnym miejscem. Tam mamy jakąś lokalną panią. Pewnie nam idzie powiedzieć, żebyśmy stąd sobie poszli. O, co się dzieje? No, zobaczcie sobie, co się dzieje. Okej, i to jest takie miejsce właśnie, w którym macie różnego rodzaju takie muszle odbite w skałach. Zobaczcie sobie tutaj. Proszę bardzo. Rzuć tutaj dolara, wspomóż to miejsce. Rzucam kasiorę. Bardzo ładnie. Widać, że to miejsce jest bardzo mało uczęszczane. Dlaczego? Bo nawet ten napis, który tutaj jest, został po prostu wypalony przez słońce. A tutaj, Jednym deszczem będziemy zaraz mokrzy. dokładnie, więc robimy to szybko. Co tutaj jest w ogóle? To jest jakaś taka, bym powiedział, nie wiem, czy widzicie. Grota właśnie ma chyba ten 1 000 000 lat. Ta grota ma chyba 1 000 000 lat, dokładnie tak. Nie wiem, czy widać. W każdym bądź razie, Który Wam pokażę. kiedy Wam pokażę z kamerki, którą tam właśnie do środka wsadził. Więc będziecie widzieć coś więcej. No, pogoda nie dopisuje, co prawda, ale nie załamujemy się, jest fajnie. Zejdziemy tam na dół, zobaczymy, co tam na dole jest. To jest jakieś wejście. Okej. Tu jest takie miejsce, bym powiedział, dla turystów. Można sobie siąść na ławeczce, posiedzieć. Tu jest jakieś okienko, więc zobaczmy, co przez to okienko można zobaczyć. Oczywiście nic nie można zobaczyć. A tu co jest, chytry? Chytry. Stary. Myśmy tu właśnie weszli do miejsca, które jest naprawdę całkiem interesujące. I to wygląda zdecydowanie lepiej niż to, co widzieliśmy na górze. Bo na górze to w ogóle nie zachęcało, co prawda, do tego, aby tutaj zejść. Okej. Zobaczcie sobie tutaj.
Takie no po prostu muzeum, którego chyba turyści nie odkryli, coś mi się wydaje. Bo nikogo tu nie ma. Woda, kapie. Tam jest cudny. A tam się w tym No. księżyce. A to co tutaj widzicie z przodu tutaj, to jest miejsce, które chytry tam nakręcał od tamtej strony. Nie dasz rady, za daleko. No, a tej pani coś chce łączyć. Jakieś skały. No chłopaki z petardy to nie są osoby, które lubią tego typu rzeczy, no ale z braku laku to i dobry. Jest, na taką szybką szpilę jest to naprawdę ciekawe miejsce. Pani włączyła, a my stąd uciekamy. Tutaj byście sobie chcieli przyjechać. Zobaczcie, możecie sobie obejrzeć taki film, który tutaj nam pani puściła. São Vicente, no norte da ilha do Thank you, bye. Dobra, spadamy do następnego Spoko to było. miejsca. Naprawdę spoko to było na takie szybkie odwiedzenie, 5-minutowe. A teraz lecimy już, bo idzie chmura i nie chcemy być zmoczeni. Tak, wczoraj, zresztą widzieliście na poprzednim filmie. Lecimy teraz na grotę. Idziemy do tej groty. Właśnie zaczyna padać, moi drodzy. Czadowo! Czadowo! Słońce świeci i pada deszcz. Także idziemy, zobaczymy, co to w ogóle jest za grota i czy jest w ogóle otwarta, bo z tego co jest napisane, to jest zamknięta, ale Ale ja widziałem, że światła się świecą, więc może będzie otwarta. więc jest szansa. Zobaczcie, jak tutaj woda płynie tym korytem rzeki. Przez te wszystkie deszcze, które tutaj są, tworzyły się naprawdę potężne rzeki. Zobaczcie. Normalnie poza sezonem, kiedy nie ma deszczu, jest tutaj sucho. Miejscóweczka przyjemna. Idziemy, chatka, zobaczcie sobie tutaj taka drewniana, obrośnięta jakimś zielskiem. Wygląda to przyjemnie. No. Idziemy, zaraz się dowiemy, czy chłopaki z petardy zwiedzą tą jaskinię, czy tylko poliżemy skałę i pójdziemy z powrotem. Wychodzi na to, że to miejsce, do którego się wchodzi do tej groty, jest zamknięte, bo tu jest wyjście, albo wejście, a tam jest wyjście. Więc chyba nie mamy szczęścia tym razem. Schowam się przed deszczem, żeby wam pokazać. Tutaj jest miejsce, w którym się kupuje bilety. To jest zamknięte od 2 lat. O kurde. Bo mają jakieś prace remontowe w środku. No. Yeah. Okay, when you will be open? In 3 years' time. Okay, thank you very much. Yeah. Thank you. Okay, bye. Jak słyszeliście, ta grota jest zamknięta od 2 lat, czyli No, za 2 lata ją otwierają dopiero. dokładnie. Główna atrakcja jest zamknięta. Szkoda, no ale przynajmniej wiecie, jakbyście kiedyś przyjechali na Maderę, za 2 lata oczywiście. A dziewczyny se grały w karty. Dokładnie. To jest zajebista robota, powiem ci, Hydrę. To mnie mówi, musi być jakoś czasu mijać, to ciężka praca. Dokładnie, pomyśl sobie, że masz 4 lata wolnego. Idziemy do samochodu, moi drodzy. Tyle było z jaskini. Jo, dobra, w związku z tym, że grota była zamknięta, podjechaliśmy teraz do następnego ciekawego miejsca, które zaraz zobaczycie przed sobą. Jest to piękny wodospad. Petarda. Zobaczcie sobie, jaki piękny wodospad z góry spływa. Naprawdę bomba. Wow, słońce świeci. Wygląda to naprawdę spektakularnie. Cała ta woda spływa na dół. Woo! Idziemy teraz taką starą drogą, która jest zaraz koło tego nowego tunelu. Kiedyś tędy jeździły normalnie samochody, a teraz jest już nowa droga wydrążona w skale, więc ruch jest zdecydowanie łatwiejszy, ale miejscóweczka jest naprawdę fajna. Zobaczcie sobie tutaj z tyłu, jak słoneczko świeci. Jest bomba. Jak widzicie, natura powoli zaczyna zabierać z powrotem tą drogę w swoje ręce. Wszystko jest zarośnięte, skały namoczone strasznie, ociekają wodą. Miejscówka jest genialna. Jeżeli lubicie taki, bym powiedział, offroadowy
trekking, gdzie ludzie mało chodzą ze względu na bezpieczeństwo, bo te skały, umówmy się, które tutaj są, nie są bezpieczne, to miejsce jest mega ciekawe. Pogoda teraz dopisuje, powiem Ci, Chytry. Przed chwilą padało. Dzięki bracie, że tu jesteś ze mną, cieszę się. Ja również. Bez Ciebie nie byłoby takiego ciśnienia, jakie tu mamy, bo my non stop patrzymy na nowe miejsca, bo jesteśmy tak nakręceni pozytywnie i to jest naprawdę mega fajne, dlatego wyprawy z petardą, to wyprawy z petardą, tak? Idziemy dalej. Zobaczcie tutaj z przodu, jak tutaj jest zarośnięte. Dosłownie cała ta droga zarośnięta jest krzakami, drzewami takimi małymi. Petarda. To w ogóle jest chyba tak, że ta skała spadła z góry i zasypało tu wszystko, bo tutaj widać. Więc trzeba być bezpiecznym i iść troszeczkę szybciej, żeby nam coś na głowę nie spadło. Fajnie, że jesteśmy tutaj sami, nikogo tutaj nie ma, a chłopaki z petardy nie lubią tłumów, więc jest bomba. Na samym końcu tej drogi jest taki tunel, którym kiedyś, wiadomo, służył do tego, żeby ludzie tędy jeździli samochodami, a teraz jest, bym powiedział, zarośnięty całym mchem. Dobra, idziemy tym tunelem do samego końca, zobaczymy co tam jest. Nie jest to bezpieczne, bym powiedział, no ale kiedyś tędy jeździły samochody, nie? Te skały są bardzo mocno nasączone od tych deszczy. Spływa po nich woda, a my idziemy prosto przez ten tunel, który tutaj się znajduje. Ciekawe co tam jest na końcu. Wow. Mech porasta wszystkie ściany. Zobaczcie sobie tutaj, jak ta woda spływa. Normalnie w lato tego nie zobaczycie. Tam jest Marcin, taki malutki, patrz. Petarda właśnie zakończyła swoją misję na Baderze. Właśnie jesteśmy w przepięknym miejscu na lotnisku, w którym tu nagrywamy ostatni wrzut, aby podsumować całą naszą wyprawę. No standardowo na sam koniec wyprawy podsumowujemy ją przed wylotem, tak żebyście wiedzieli, co o niej sądzimy tak naprawdę, tak? Chytry, zacznij ty. No więc tak, no, wyspa bardzo wyeksplorowana przez ludność, mało dzikich miejsc, w których można się w jakiś sposób, nie wiem, zrelaksować, wyżyć, jeżeli jesteście dzikożercami, że tak powiem. Ludzie wszędzie, nie spotkaliśmy miejsc tak, których ich nie było, chyba że naszej dzikiej i niebezpiecznej Lewadzie, którą mieliście okazję widzieć, to tak, co nie było zbyt rozsądne, no ale chcieliśmy to spróbować. W tym okresie, czyli marzec, kwiecień, znaczy w sumie marzec, połowa, jest dużo wiatrów, było załamanie kryzysowe gdzieś tam w Portugalii, ogłoszone na internecie, że jakiś tajfun zmierza w kierunku wybrzeża Portugalii, który przeszedł przez naszą Maderę. Mieliśmy trochę nieszczęścia w tym wszystkim, ponieważ z tych wszystkich dni, może 2 dni była słoneczka, było słońca,
który oczywiście wykorzystaliśmy na maksa. Wyspa zwiedzona w każdym kierunku, każdą chyba możliwą drogą taką główną. Wiadomo, tych bocznych dużo nie robiliśmy. Jeżeli chodzi o widoki, no wiadomo, spektakularne, bo są to góry, więc wszystko z wysoka bardzo widać. Byliśmy na Pico de Airo, cały szczyt widzieliśmy z góry. Nie mieliśmy szczęścia, ponieważ ze względu właśnie na ten tajfun, na te wiatry, Pico de Aero było do połowy, praktycznie może większej połowy zamknięte, ale zrobiliśmy to. Ale to ze względu na to, że był pożar w tamtym roku lasu tam gdzieś. Nie dlatego zamknięty jest, bo były wiatry czy deszcz, tylko dlatego, żeby tam był pożar po prostu i tylko 1,2 km jest dostępne przepraszam, dla ludzi, więc tak czy inaczej byśmy nie zrobili więcej, nawet gdyby była piękna pogoda. Ścieżki górskie, jeżeli o to chodzi, praktycznie w ogóle nie wymagające, bo w większości akurat drogi tej, na której byliśmy, były schody elegancko postawione. Nie tak jak w Polsce, gdzie jedziesz, masz ścieżkę, czy tam jakieś głazy, które musisz pokonać. Nie było to dla nas wymagające. Półwysep Wawrzyńca, który jest zaraz po lewej, po wylądowaniu na lotnisku, niestety ze względu na wiatry Był zamknięty. też był zamknięty. Widzieliście go kawałek tak naprawdę, Tak. przyszliśmy się tam tyle ile mogliśmy po prostu. Był zamknięty dla bezpieczeństwa, więc tego też żeśmy nie zwiedzili. Wyciągów Nie było, bo były bo zamknięte. były zamknięte ze względu na wiatry, Tak. więc też nam się nie udało generalnie. Ale ze względu też na te wiatry i na tę całą wichurę udało nam się zobaczyć spektakularne przedstawienie fal w Saxis, tak? W Sexcels? To nie było sekcja, to było Porto Moritz, tak. Niedaleko jest to sekcja i tam było przepiękne fale, które rozbijały się o wręcz powiem restaurację, zakrywając całą restaurację, która była zamknięta z powodu bezpieczeństwa. Tego na pewno byście nie zobaczyli latem, dlatego też sporo ludzi przyjeżdża tutaj tego typu porą, bo nie zobaczą też tylu wodospadów, co było spektakularnym zjawiskiem, Dokładnie. gdzie widzieliście, macie góry i co Co? na jednej górze, nie wiem co ile, bo nie wiem jak możliwości, co 100 metrów masz wodospad. Wodospad, tak. Większy, mniejszy, coś przepięknego, tego nigdy w życiu nie widziałem na oczy. Na pewno zabrałbym to swoją rodzinę, nawet tym okresem takim bardziej ciepłym bym powiedział, bo jednak moja rodzina lubi jak jest cieplej, jednak tak nie pada. Cóż więcej, daję tej wyspie w tym okresie 8 na 10, latem myślę, że mógł dać więcej. Wyspa bardzo zaludniona, w ogóle żadnych miejsc budowlanych. Może przejeżdżając przez tam całą wyspę widzieliśmy jakieś dwie budowy, z czego jedna była faktycznie nowa, gdzieś tam na szczycie góry i kolejna jedna lub dwie były remontami. To jest bardzo zaludniona ta wyspa, jest 200 000 mieszkańców na tej wyspie, jest po prostu Nawet wszędzie wszystko stoi. Tak. Jeżeli macie problem z poruszaniem się wąskimi alejkami, to zdecydowanie odradzamy tą wyspę, bo tu tych wąskich alejek jest potąd. Po prostu mnóstwo. Niektóre są dosyć, bym powiedział, wąskie na samochód, tak? Na przykład nasz dojazd do naszej posesji był wąski, tak? Tak, Google pokazują trochę przekłamanie, bo jest wiele dróg, których albo nie ma. Dokładnie tak. Lewadę nam pokazywało źle. Po prostu jechaliśmy do jednej lewady, dojeżdżaliśmy chyba ze 3 razy, bo się nie dało tam dojechać. Nawet pan taksówkarz nie mógł trafić. Do naszego miejsca Do naszego zamieszkania. miejsca Nie mówię teraz o negatywach. Jeżeli chodzi o wyspę Madera, jest to przepiękna wyspa. W słońcu wygląda zdecydowanie lepiej tak jak teraz niż pochmurnie, tak myśmy ją widzieli przez połowę naszej wyprawy. Ogólnie naprawdę mega fajne miejsce, zaludnione, ale no tych, bym powiedział, dzikich miejsc, które byście chcieli zobaczyć tak jak my, takie naprawdę dzikie miejsca, gdzie nie ma ludzi, nie ma. Tylko ta lewada, którą żeśmy jedną przeszli i tą drugą, którą mało było ludzi, bo było strasznie padało, to tam No było... i tak z tej lewady widzieliśmy kolejnych gdzieś ludzi, czy jakieś domki. Dokładnie tak. Nie ma miejsców. To tylko jedna lewada, którą żeśmy szli, tą taką dziką, którą nie powinniśmy w ogóle iść, tam nie było nikogo. Tak, tam była ta jaskinia składająca Dokładnie. kamienie. Tam nie było nikogo. A tak to gdziekolwiek nie pojedziecie, w związku z tym, że wyspa była, można powiedzieć, w połowie zamknięta ze względu na wiatry, gdziekolwiek nie pojechaliśmy, mówimy wow, mamy dzikie miejsce, w dziki wodospad, którego nikt nie zauważy. Przyjeżdżamy, stoją ludzie. No dobra, ale taki okres, tak? Inny okres będzie jeszcze trudniejszy, bo im cieplej, tym więcej ludzi. Tym więcej ludzi. Faktycznie te strefy pogodowe, dużo różnych momentów zaskoczyło nas, bo przejeżdżasz przez tunel, gdzie przed chwilą była mgła, za chwilę tak leje, jakby ktoś wyciągnął wiadro i lał cię na świętego, kurde, tego zajączka.
Następnie przyjeżdżasz kolejny tunel i okazuje się, że już jest słońce. To jest już słońce, A tak. potem znowu pada, A a potem potem nagle pada. są takie chmury, że nic nie widać na wyciągnięcie ręki i autem jedziesz 5 na godzinę, to też pokazywaliśmy, a teraz jest taki prażnik, że chyba tego już nie było. Nie było takiego prażingu. To jest właśnie Madera. To jest właśnie Madera. Za Dobra, chwilę pewnie będzie padać, bo z daleka na przykład tu jest taka przestrzeń, taka widoczność, że jesteście w stanie zobaczyć, czy za chwilę będzie padać. czy będzie padać czy nie, ale teraz grzeje to ostro, powiem ci. Wiatry na przykład na Pico de Eiro były tak spektakularne, że wręcz obserwujesz przez to, że pada deszczyk i poprzez wiatr, ten deszcz zachowuje się jak ten wiatr, więc widzisz, jak to wszystko tańczy. To było naprawdę przepiękne, nie? Wariactwo na Lewadzie wczoraj, to mnie się podobało, Solowi też się podobało. Nie, mi się podobało, tylko jedyną obawą miałem, bo mam jedne buty trekkingowe, które były po prostu wypełnione wodą, a tak naprawdę muszę w nie lecieć do domu. Udało się je wysuszyć, jestem z tego zadowolony, bo byłoby trochę kiepsko chodzić w mokrych butach. Dobra, w każdym bądź razie mamy nadzieję, że Wam się podobała nasza wyprawa, nie będziemy Was już tutaj zanudzać, także widzimy się we wrześniu podczas kolejnej wyprawy. Ja bym chciał, żebyś jeszcze pokazał wszystkim, jak przytulam się do palmy i łapię z nią energię, bo akurat chcę ćwiczyć, słuchajcie, można to zrobić? Możemy Ja tego nie robiłem, a to może się okazać, że ściągnie to ze mnie klątwę 40-latka. No to zapraszam. Przytulam się do farb, do farby stąd słońca, myślę o niej, a ona daje mi energię, zabiera złą. Włocham ją, jaka jest cudowna. Idealna palma dla mnie, powiem ci. Taka, To ja bym na Twoim miejscu zapakował ją do plecaka i sobie ją wziął do domu. bez zarąbu, no. Dobra moi drodzy, jeszcze raz dziękujemy i do zobaczenia we wrześniu. Yo!